Cześć, tu Snafi. Witam na moim kanale. Słyszycie? Słyszycie to? Nadchodzi panika. Nadchodzi panika, a wraz z paniką nadchodzą co? Paniczne transfery. Paniczne transfery, bo co? Bo Manchester United pokazał gówno. W dzisiejszym meczu z Hull niestety byliśmy bezradni. Przegraliśmy pierwszy mecz z Hull na wyjeździe 2-0 i trzeba o tym chwilkę porozmawiać. No to 3, 2, 1, zaczynamy! No więc jak powiedziałem, przegrywamy. Panika nadchodzi, no bo nie może być inaczej. Muszą ruszyć jakieś paniczne ruchy transferowe teraz, tak? Bo my z Hull nie istnieliśmy na boisku. My z Hull nie istnieliśmy. I nie jest tutaj coś przesadzonego. Bo jak ktoś popatrzy w statystyki, powie, no nie no, przecież Manchester United coś tam grał. Ludzie. Grał coś tam, gdzieś tam. Te celne strzały zapisane na nasze konto. Czy ktoś widział te strzały? No ludzie, chyba widzieliście, tak? Jak oglądaliście mecz, widzieliście strzały na bramkę. Tak, jedyny groźny strzał na bramkę oddał jeszcze w pierwszej połowie Bryan Mbeumo. I tak naprawdę na tym się skończyło. To jest koniec groźnych naszych strzałów na bramkę. Wszystko inne było do wyłapania przez bramkarza Hull. Mało tego. Wszystkie dośrodkowania, jakie szły w tym meczu, szły prosto do bramkarza Hull. Mało tego dalej. Ciągnijmy dalej ten temat. Jeśli chodzi o nasze stałe fragmenty gry, w sensie w bronieniu przy stałych fragmentach gry, dalej ta drużyna nie potrafi tego robić. Dalej są gigantyczne problemy przy stałych fragmentach gry. Bo przypominam, że straciliśmy pierwszą bramkę z rzutu rożnego, drugą bramkę z rzutu wolnego. Zamieszanie w polu karnym, bramka. Nieporadność w tym samym polu karnym. No, ludzie, to są podstawy. Ludzie złoci. No, to, że przegraliśmy tydzień temu ten mecz przedsezonowy z AC Milan, to nie był przypadek. To nie był wypadek przy pracy, jak się okazuje. To po prostu było pokazanie tego, co może nas czekać w obecnym sezonie, jeśli coś się nie zmieni w tej drużynie, jeśli nie przyjdą jakieś konkretne zmiany. No cóż, ciągnąc dalej ten temat meczu, gdzie no Hull wygrało zasłużenie w 100%, gdzie po prostu, po pierwsze byli skuteczni, po drugie bardzo mądrze grali, bardzo mądrze się bronili. Wygrali tym, że właśnie mądrze się bronili i grali z pasją, z zaangażowaniem, z werwą, z chęcią wygrania tego meczu i z wiarą, że są w stanie ten mecz wygrać. Jeśli chodzi o ich obronę, no fajnie to wyglądało i naprawdę no nam było bardzo ciężko cokolwiek groźnego stworzyć. Nie byliśmy w stanie nic praktycznie wymyśleć. Nie będę tam liczył pojedynczych akcji. Ja wam powiem, jak ten mecz wyglądał. Głównym naszym obrońcą, który tu bronił, gdzieś się wyróżniał, był Harry Maguire. Głównym rozgrywającym, który zaliczył fajne podania, groźne, był Harry Maguire. Głównym skrzydłowym, który zanotował równie tam groźne dośrodkowanie, jeszcze pierwsze połowie do rogu, gdzieś tam się później znalazł, drugie połowie też w polu karnym, był Harry Maguire. Napastnikiem, który uderzał na bramkę rywala, był Harry Maguire. Ja się pytam, co to jest? Co to do cholery jest? Jeden zawodnik, wiecie, który się wyróżnia, który stara się coś zrobić na każdej pozycji, jest go pełno, jeszcze tylko brakowało, żeby na bramce nie stał. A gdzie jest reszta? Gdzie jest do cholery reszta zawodników? Nie wiem, no Kuna cały czas grał za głęboko. Wyszedł niby jako napastnik, on grał za głęboko. Cofał się po tą piłkę, później go nie było w polu karnym. No brakowało nam kogoś w polu karnym, kto miałby tam w ogóle cokolwiek, stwarzać jakiekolwiek zagrożenia, naciskać na rywala. Nie było tego. Coś tam starał się robić Dorgu w pierwszej połowie, no ale to też wiele z tego nie wynikało i został zmieniony. Zresztą
chyba słusznie, wszedł Marcus Rashford, który również tam wiele nic nie wniósł, tam raz coś ładnie zamieszał, raz coś tam gdzieś podał, ale ogólnie niewiele z tego wynikało. Bruno Fernandes, nasz kapitan, 1 asyst w zeszłym sezonie, rekord ligi, cień. Cień zawodnika, ja go nie widziałem w ogóle, ale to w ogóle w jakiejkolwiek groźnej akcji. Wszystkie jego dośrodkowania były fatalne, były po prostu fatalne. A teraz przejdźmy do, że tak powiem, takiej śmietanki naszej, do zawodników, o których tyle się mówiło, od których się też trochę oczekiwało, a mianowicie nasz nowy środek pomocy. To znaczy tak, jedynie co nam się w tym wszystkim zgadzało, to tylko to, że to był nowy środek pomocy. Natomiast jeśli chodzi o grę, nic, ale to nic się nie zmieniło, jeśli popatrzymy na poprzedni sezon. Nic. Nawet powiedziałbym jeszcze gorzej, bo w poprzednim przynajmniej mieliśmy Casemiro, który był groźny ze stałych fragmentów gry, z rzutów rożnych, rzutów wolnych, tak? Natomiast w tym momencie nawet tego nie mieliśmy. Nie wiem, Tielemans jakoś się nie wprowadził, tam jedno jakieś dobre podanie zaliczył na cały mecz. Tak genialny zawodnik, jedno jakieś tam podanie komuś tam zagrał. Oprócz tego dość wolny był dzisiaj. Natomiast nasz drugi rodzynek, przypomnę, 50 milionów funtów. 50 milionów funtów przychodzi z Chelsea. No miał tutaj grać, oj, co on tam miał nie robić. Słynne jego przeszywające podania takie kąśliwe i to miało przejść tam przez tą obronę rywala i do naszych ofensywnych zawodników, do napastników. Ja nic nie widziałem. Nic. Mnie to gówno obchodzi, że on tam, nie wiem, jedną piłkę gdzieś tam zagrał do boku, drugą gdzieś tam i coś tam jeszcze. Mnie to gówno obchodzi. On nic do przodu nie zagrywał, a miał zagrywać podobno. Miał. W niczym się nie wyróżnił. Zresztą wiele świadczy o tym w drugiej połowie zmiana, gdzie Michael Carrick zmienił obu pomocników. Dużo to mówi, że zmienił obu pomocników i ja nie wiem, czy akurat w następnym meczu wyjdziemy takim samym środkiem pomocy. Czy nie wyjdzie tam gdzieś Kobe Mainu. Oczywiście nie mieliśmy kogo wpuścić z ławki, żeby odmienić losy tego meczu. Znaczy, szedł Lacey, no ale co wymagać od młodego chłopaka jednego, że co on sam weźmie to wszystko na plecy i sam strzeli 3 bramki, a reszta co? No wszedł Szeszko, tak? Powrócił po kontuzji, wszedł. No ale on, ludzie, no kiedy on zagrał ostatni mecz? Ostatni mecz to on grał jeszcze w zeszłym sezonie. I to już dokładnie pamiętam, kiedy to było. Przypomnijcie mi. Czy to było w meczu z Nottingham, czy to było jeszcze wcześniej, jak grał swój ostatni mecz na Old Trafford. To było dawno temu. On od tego czasu nie grał w meczu. Treningi, a mecz to jest co innego. W meczach przedsezonowych zagrał tyle. 0. Nic nie grał. Leczył kontuzję. Ale musiał wejść, bo się nie układało, nie było kogo wpuścić, bo tam mieliśmy oprócz niego tylko Kloca Zirkse, który jakoś nie jest zbyt bramkostrzelnym zawodnikiem. No ludzie, my tak chcemy grać, my sobie nie potrafimy poradzić z Beniaminkiem z Hull, a my chcemy grać na 4 frontach? Ja mówiłem, to są 4 fronty, to jest bardzo ciężki sezon przed nami, tak? Jeśli my chcemy na 4 frontach walczyć, my musimy mieć głębię składu, my tej głębi składu nie mamy i mówię, teraz się zaczną paniczne ruchy, sraka w gaciach poszła i nie wiem, zaraz zaczniemy kupować kogoś, co gorsza zaczniemy przepłacać za tych zawodników, bo będziemy panicznie potrzebować kogoś kupić, a zegar tyka. Mieliśmy czas w czasie mundialu? Nie, bo poczekamy, aż się mundial skończy. Mundial się skończył? Nie, no mamy dalej czas, po co? Zaraz powiecie, no nie, no jest jeszcze przecież ten cały Baliba, jak zwał, tak zwał. Jest? Naprawdę jest? No, ja nie sądzę. Kontraktu jeszcze nie podpisaliśmy, to po pierwsze. A po drugie, no jeśli podpiszemy ten kontrakt, co na to niby wszystko wskazuje, przepraszam bardzo, kiedy on będzie gotów do gry? Kiedy będzie gotów do gry? Jakaś kontuzja drobna, niby tu jeszcze tego. To nie jest drobna kontuzja kostki. To wcale nie jest jakaś drobna kontuzja. Czy on to już wyleczył? Nie wiem. Kiedy będzie zdolny do gry? Nie wiem też, nie grał. Miał sobie sezon, później nie grał, bo kontuzja. No to kiedy on jest zdolny do gry?
Co, myślicie, że on będzie zdolny do gry we wrześniu i będzie game changerem naszej pomocy? Zapomnijcie. Ja nie wiem, czy on się wyrobi na październik, może w dobrych lotach na listopad, żeby w ogóle jakąśkolwiek formę łapać, jeśli będzie mógł grać. To jest to wszystko właśnie. Właśnie tak to wszystko wygląda. Tak wygląda nasz klub zarządzany przez tych nieudaczników, tych kretów. Te dwa krety siedziały dzisiaj na trybunach, oglądały tam, patrzyli się, marszczyli tam, wiecie, twarz, tam, zaciskali zęby, zero emocji jakichś tam, siedzą i się patrzą we dwóch, siedzą i się tam patrzą, dwa krety. Co tu się dzieje w ogóle? Co się dzieje z naszym klubem? Naprawdę. Widzicie, po raz kolejny widać, że mecze przedsezonowe, a liga to jest zupełnie co innego. I naprawdę wyglądało to fatalnie. Ja wam powiem, żebyśmy zagrali, przynajmniej z takim zaangażowaniem, jak graliśmy w meczu przedsezonowym tym z Leeds, co prawda zremisowanym, ale no, zaangażowanie jakieś tam było, to myślę, że byśmy tego meczu nie przegrali. Natomiast wyszliśmy kompletnie niegotowi na ten mecz. Kompletnie niegotowi. I wiecie co, no, momentami wyglądaliśmy jak za Rubena Amorima. A momentami jak za Erika ten Haga. Ale to nic nie wyglądało z naszej gry. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z obroną agresywną Hal. Nasza gra, jeśli chodzi o grę pozycyjną, no, praktycznie nie istniała. Mało tego, dowiadujemy się, że nie tylko Mason Mount, czyli mister kontuzja, jest kontuzjowany, ale jeszcze jest Amad Diallo kontuzjowany. Niby drobna kontuzja. Na razie go lekarze badają, nie wiadomo na ile będzie tego. No ale pewnie nie wiem, czy on we wrześniu wróci. No, jak dzisiaj nie zagra, to nie wiem jak prędko wróci do grania. Tak, skoro nie był dzisiaj zdolny nawet na ławkę rezerwowych, no trudno się spodziewać, żeby nagle szybko wrócił. To jest zawodnik, który jak jest w formie, ma szybką nogę, ogólnie ma szybkość, ma technikę, ma dobry strzał, ma przede wszystkim doskok do przeciwnika, agresywny doskok do przeciwnika i dobry odbiór piłki. Natomiast no, będziemy musieli sobie radzić bez niego. Ja myślę, że na mecz Ipswich wyjdziemy w jeszcze innym składzie niż wyszliśmy dzisiaj. No bo dzisiaj to naprawdę niewiele z tego wszystkiego wynikało. Tragedia. To jest tragedia. Jeszcze kurwa, za przeproszeniem, wchodzi Dalot na boisko. Po co? Na co? W jakim celu? Bo już nie mieliśmy kogo innego wpuścić. Tam już na tej ławce niego nie było. To jest nasza głębia składu. My nie mieliśmy kogo wpuścić. Tam byli sami defensywni zawodnicy. No ludzie złoci. No był Dalot, był Joro. No sami defensywni zawodnicy tam siedzieli. No to jak my mamy komukolwiek zagrażać? Kim my mamy straszyć? No w jaki sposób? No nie ma. No nikogo nie zabraliśmy. No nikogo nie zabraliśmy więcej. Lacey pojechał, nikogo więcej zabraliśmy z drugiej drużyny. Nie było kogo wpuścić. No naprawdę. Wiecie, skoro nawet właśnie Klocu z Irkse nie wszedł, no to ja już nie wiem. No. To ja już naprawdę nie wiem. Chociaż no, ja go nie chciałbym oglądać. No i mówię, skoro nawet on nie wszedł, no to ja nie wiem. To my naprawdę już nie mamy, ale naprawdę nie mamy na tej ławce żadnych game changerów, którzy mogą wejść i mogą odmienić los tego spotkania, tak? Popatrzcie na Hal, tam powchodzili świetni zawodnicy i oni dali pozytywny zastrzyk, tak? I ta drużyna była cały czas groźna, cały czas była pod prądem. Natomiast u nas, no nic, kompletnie nic, to nie wynikało z tych zmian, nic. Powiedzcie mi, który zawodnik coś zmienił wchodząc na boisko? Który coś tak naprawdę doraźnie zmienił, że widzieliśmy, że coś się zmieniło. Żaden zawodnik. Jesteśmy, moim zdaniem, no, w sytuacji takiej, ja wiem, no wyglądamy jak wyglądaliśmy, nie wiem, 2 lata temu, za ten Haga, jak zaczynaliśmy sezon. Tylko wtedy fuksem wygraliśmy z Fulham. Rok temu też to nie wyglądało zbyt dobrze wszystko, tak? No my naprawdę nie wyglądamy wcale inaczej. No gdzieś ta magia Michaela Carricka puściła i zawodnicy wrócili do starych zwyczajów. My do cholery nie wygramy meczu z Luke'em Shawem na lewej stronie. No nie wygramy. Nie wygramy z gościem, który się nie angażuje w grę ofensywną. Który nie wchodzi, nie próbuje driblingu, nie próbuje wrzutek, nie próbuje niczego. Nie wygramy.
O ile gdzieś tam jeszcze Mazraoui się po prawej stronie podłączał, o tyle po lewej Luke Shaw nic nie robił w tym kierunku tak naprawdę. Nic. Nawet jak był tam, to te piłki wycofywał. Najczęściej wycofywał, a ogólnie była wielka, duża niecelność, jeśli chodzi o nasze dośrodkowania. To jest tragedia. Spodziewałem się trochę czegoś innego. Może nie fajerwerków jakichś wielkich, może nie takiego meczu, jak wczoraj zagrał Arsenal, natomiast spodziewałem się, że po prostu w jakikolwiek sposób będziemy w stanie temu Beniaminkowi zagrozić, podkreślam, Beniaminkowi. Będziemy w stanie zagrozić. Nie byliśmy w stanie zagrozić. Mądrze się ustawili, odebrali nam wszelkie atuty, a my nie mieliśmy pomysłu. Pomysłu nie mieliśmy na grę. To jest tym wszystkim najgorsze. Tam pod koniec już było walenie głową w mur. Walenie głową w mur, ale ja nie widziałem tam, wiecie, takiego pójścia, a że jeszcze za wszelką cenę, to jest, że nie wszystko stracone. Jeszcze wyrwijmy tę bramkę, wyrwijmy tą drugą bramkę, gdzieś do remisu chociaż prowadźmy. Nie było tego. Nie było tego w tych zawodnikach. No nie. Jak my chcemy coś osiągnąć? Jak? Potem jak my chcemy coś osiągnąć? Jak wciąż mamy takich zawodników jak Mount, jak Dalot, jak Shaw. To są zawodnicy, którzy zwolnili już wielu trenerów. I oni dalej trwają w tej drużynie. Pokażcie mi drugą taką drużynę, która utrzymuje takich zawodników wciąż. Jeszcze wrócił do tego Rashford. Dalot, Shaw, Rashford. Kogo tam jest? Jest Harry Maguire. Ale akurat po dzisiejszym meczu najmniejsze zastrzeżenia mam do Harry'ego Maguire'a, bo mówię, on jedyny był tam wszędzie. Grał, można powiedzieć, na każdej pozycji. I oddawał strzały i dośrodkowania chciał. Zależało mu. Naprawdę mu zależało na tej drużynie. Widać to. I zależało mu jak na najlepszym wyniku. Natomiast reszta jakoś nie poszła za tym. Reszta jakoś za tym nie poszła. Nie wiem, Bruno bez formy, Kuna bez formy. To już mamy dwóch. Jeździec bez głowy, Dorgu, coś tam się starał, ale ogólnie niecelność i tak dalej. Co jeszcze? Bumo coś tam próbował, ale później w drugiej połowie też. Ja już nie chcę tu przeklinać, naprawdę nie chcę tu przeklinać. Łamie do środka, strzela ponad poprzeczką i to tak, że tam wiecie, na wysokość drugiego piętra. Ludzie. Tak, wiecie, my nie tylko byśmy nie pokonali taką grą w dzisiejszym meczu Hull, my byśmy nie pokonali większości drużyn z Championship tym graniem. Nie dalibyśmy rady, w tym momencie nie dalibyśmy rady większości drużyn z Championship. Bo wszystkie drużyny w Championship wiedzą, na czym polega, wiecie, twarda, skuteczna obrona. My o tym nie wiemy, nie mamy żadnego pojęcia. Dlatego straciliśmy 2 bramki, bo zbyt miękko to wszystko wyglądało. Zbyt miękko broniliśmy w tym polu karnym. W obu przypadkach. I niestety, ale nie daliśmy rady. Lamensza nie ma za co obwiniać, bo i tak tam w tej pierwszej połowie przy tej bramce na 1-0 tam starał się jak mógł, tam wybraniał jeden raz, drugi raz, tam wiecie, coś to próbował. Robił co mógł, do niego nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast reszta to jest tragedia. Mówię, były transfery, które miały coś zmienić, środek pola miał chodzić jak w zegarku. Nie chodzi nic, ten środek pola. Ja nie widziałem różnicy, nie wiem, może jestem zbyt wzburzony, nie wiem, piszcie w komentarzach, może wy to widzieliście inaczej, może macie jakieś plusy po tym dzisiejszym spotkaniu, natomiast ja, wiecie, nie mam tych plusów i chociażbym bardzo chciał, nie mam żadnego plusa. Nie mam żadnego plusa tak naprawdę. Bo zaangażowanie Harry'ego Maguire'a, to wiecie, to jakie plusy? To jest obowiązek. To jest obowiązek każdego zawodnika, który pobiera wypłatę co tydzień, zaangażowanie, tak, w swoją pracę. Także tutaj on zrobił to, co się od zawodnika wymaga. Natomiast reszta, nie wiem. Byliśmy zagubieni, chaotyczni, niedokładni. Obrona, cóż, te stałe fragmenty, kupa błędów tam. Naprawdę mówię, to zbyt miękko to wyglądało w tym naszym polu karnym, jak szło do środkowania. Nie, po prostu nie. Jakoś nasi środkowi pomocnicy też tam w tej obronie niewiele pomakali. Nie byliśmy w stanie nic zrobić, kurde. Gościu idzie rajdem, slalomem, kurde. Przechodzi normalnie od linii, wiecie, rzut z autu, przez środek, tu przechodzi. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Idzie sobie normalnie.
Nasi niby tam próbują na pół gwizdka, patrzą się. To komedia, no ludzie, to jest komedia po prostu. To jest po prostu komedia. Także no, nie, ja bym powiedział, nie bądźmy tacy pewni, że my damy sobie radę w meczu z Ipswich na Old Trafford. Nie bądźmy tacy pewni, że sobie damy tą radę, tak? Notabene wybieram się ten mecz. Chociaż teraz nie wiem, jakby to było po tym meczu, to ja nie wiem, czy bym ten bilet kupił. Natomiast no już kupiłem, wszystko załatwione i jadę oglądać mecz, ale przede wszystkim jadę spotkać się z moim serdecznym kolegą, którego teraz serdecznie pozdrawiam, z Łukaszem z kanału Prosto z Manchesteru. Spotkamy się, pogadamy sobie. Bardziej myślę prywatnie, ale myślę, że też coś z tego będzie na filmie jednym czy drugim, czy u Łukasza, czy może u mnie. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko zrobimy. Natomiast no, na pewno tam parę ciekawych słów postaramy się powiedzieć. I wiecie, no mamy nadzieję, że ogólnie obydwaj mamy nadzieję, że no po prostu będzie o czym mówić po meczu z Ipswich. No bo po meczu z Hull, no to tylko jak widzicie, no tutaj można narzekać, a no to jest po prostu, jak to można nazwać, no jedno wielkie dziadostwo, tak, w naszym wykonaniu. Ogólnie, jeśli chodzi o kibiców, jedno wielkie rozczarowanie i to, no rozczarowanie. U kibiców rozczarowanie, wściekłość. Ja nie chcę, wiecie, mówić i słuchać, że to jest dopiero pierwszy mecz i tak dalej. No jak my w pierwszy mecz tak wchodzimy, to co to będzie później? No, ja nie widziałem u zawodników Manchesteru United po meczu wściekłości, w złości. Nie widziałem żadnych emocji takich negatywnych, wiecie, takich negatywnych, a zarazem te negatywne mogły być pozytywne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo taka złość, czyli to jest coś negatywnego, ale w sensie takim, że sytuacyjnym, że żeśmy ten mecz przegrali, oni są źli, wkurzeni, bo bym powiedział wiecie co? No to byłoby wtedy pozytywne, tak, że jest jakaś pozytywna reakcja. Natomiast ja tego nie widziałem. Oni jeszcze nie wyszli z letargu letniego. Nie dojechali na ten mecz. Oni na ten mecz nie dojechali po prostu. Oni byli przekonani, że oni jadą, wiecie, oni jadą tam plażować, bo to weekend. Bo to blisko morza. Że jadą tam plażować. No i tak mi się wydaje. To nie jest nasz szczęśliwy kierunek. Z tego się okazuje. No ale nie możemy być przesądni, no. Nie możemy być przesądni, no ale to nie jest nasz szczęśliwy kierunek, no bo z Hull, jak widzicie, przegraliśmy w zeszłym sezonie, niedaleko Hull, przegraliśmy z Grimsby. Wszyscy wiemy, jak ten mecz wyglądał. Czy ten mecz wyglądał jakoś inaczej, dzisiejszy? Czy on wyglądał jakoś dużo inaczej? No nie. Bramkarza mieliśmy teraz lepszego i przegraliśmy 2-0. A mogliśmy przegrać więcej nawet. Wtedy bronił Onana, wiesz, że gdyby dzisiaj bronił Onana, nie wiem, czy by nie było jeszcze wyżej. Natomiast, no cóż, nie chcę tu już więcej przeciągać po tym dzisiejszym meczu. No i tak już troszkę pewnie gadam, nie wiem ile, bo nie mam zegarka, ale troszkę tutaj już narzekam na pewno na to wszystko. Natomiast mówię, panika nadchodzi, sraczka już doszła i teraz czekamy, wiecie, na leki. Jakie leki zostały zastosowane na tą sraczkę? Jakich zawodników Manchester United jeszcze kupi i za ile? Także no zobaczymy. Zobaczymy, bo ja myślę, że coś tu jeszcze się wydarzy. Mamy tydzień i coś tu jeszcze się wydarzy. Także jeśli jakieś transfery jeszcze się wydarzą, to na pewno za tydzień zostanie to poruszone. Zostanie to poruszone, czy u mnie na kanale, czy u Łukasza, czy wspólnie to poruszymy, zobaczymy. W każdym bądź razie już Was zapraszam dzisiaj za tydzień. Także nie wiem, czy jeszcze coś w tego nie będę nagrywał. Jeśli coś się wydarzy ciekawego, to pewnie nagram, jeśli jakiś temat przyjdzie mi do głowy, postaram się coś jeszcze nagrać, ale nie obiecuję, bo no wiecie, z tym naszym klubem różnie to bywa i ogólnie w życiu różnie bywa. Natomiast cóż, jeśli Wam się podobało, jeśli dotrwaliście do końca, zalajkujcie, zasubskrybujcie ten kanał, rozwijajmy się, idźmy do przodu.
Jesteśmy blisko 400 subskrypcji. Nieźle brzmi, co? Wiecie, to już nie trójka z przodu, a czwórka. Dlatego subskrybujcie, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Piszcie, śmiało. Piszcie pozytywy, piszcie negatywy. Jeśli jesteście wkurzeni, wylewajcie tam swoje żale. Pogadajmy sobie o tym wszystkim. Gdzieś, nie wiem, wyjaśnijmy sobie, może ktoś coś wie więcej na temat tej sytuacji klubowej, na temat tego, jak i dlaczego gramy takie dziadostwo. Także trzymajcie się na razie. Hej!